Welcome to another episode of Angielski na poziomie. I'm your host, korepetycja Patrycja, and today we are continuing our journey to help you master business English by listening, repeating, and practicing the real, ready-to-use phrases. Kim and I share with you so that you can start using them right away. Right, Kim? Absolutely. Hi, everyone. Today, we've got an interesting phrase to explore that you'll find useful not just in business, but in everyday situations. The phrase is to backfire. Psst, to jedno z 1000 wyrażeń, które poznasz i utrwalisz w naszym kursie Business English w formie fiszek, z systemem powtórek, w całych zdaniach, od razu z wymową i w bonusach, takich jak lekcje audio, final test czy szablony maili. Link do kursu, z którym już 2932 osoby zawalczyły o lepszy angielski w CV i w pracy, znajdziesz w opisie odcinka. Dołącz i ty! Okay then, back to the episode. Oh, to backfire. That's such a good one. I use it all the time. So, Kim, what does it mean when something backfires? Well, when something backfires, it means that a plan or action had the opposite effect of what was intended. It's like trying to solve a problem but accidentally making it worse. Exactly. It's kind of like when you make a decision with good intentions, but instead of solving the issue, it creates more problems. Could you give us an example, Kim? Of course. Imagine this. We invested heavily in social media influencers to boost brand awareness, but it backfired when one influencer was involved in a scandal, damaging our brand's reputation. Oh, wow. So instead of increasing visibility and gaining positive attention, the company ended up with a PR crisis that hurt its image? Yep, that plan definitely backfired. It did. So, it's a common phrase to describe situations where something doesn't go as planned, especially in business, as you've noticed it yourself. So many things can go wrong. I can think of at least a few situations where things backfired on me too. Like, for example, yesterday I tried to speed up the meeting by skipping some details, but it backfired because people had more questions and it ended up taking longer. Oh no, it happens to all of us. Sometimes trying to rush things can backfire and make everything more complicated. 100%. Okay, let's dive into the part of the podcast where we practice 3 ready-to-use sentences with today's phrase. Help us translate them from Polish into English. Próbowaliśmy obniżyć koszty, ale nasz plan się nie udał i skończyło się na większych wydatkach. We tried to cut costs, but our plan backfired and we ended up spending more. Powtarzamy! We tried to cut costs, but our plan backfired and we ended up spending more. Zmieniliśmy strategię marketingową, aby zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć młodszych klientów, ale to się obróciło przeciwko nam, ponieważ straciliśmy stałych klientów. We changed our marketing strategy to boost sales and attract younger customers, but it backfired because we lost our regular customers. Powtarzamy i to całym zdaniem. We changed our marketing strategy to boost sales and attract younger customers, but it backfired because we lost our regular customers. Wprowadziliśmy system nagród za dobre wyniki w pracy, ale to obróciło się przeciwko nam, ponieważ pracownicy zaczęli ze sobą rywalizować zamiast współpracować. We introduced a reward system for good performance, but it backfired because employees started competing with each other instead of collaborating. You know the drill. Powtarzamy!
We introduced a reward system for good performance, but it backfired because employees started competing with each other instead of collaborating. And that's all for today's episode. Now you know how to use backfire when things don't go as planned. Kim, do you have any final advice for our listeners? Just keep practicing and don't be afraid to make mistakes. If something backfires, it's a learning experience, and that's how we grow. Well said! Całe moje doświadczenie związane z językiem angielskim w pracy, a trochę tego było, praca w międzynarodowej korporacji, potem w wydawnictwie językowym, gdzie tworzyłam produkty do nauki angielskiego, niektóre z nich znajdziesz w Empiku, i przygotowywałam briefy, prezentacje, roadmapy, komunikację mailową i w social mediach, aż po założenie technologicznego startupu i robienie pitcha dla inwestorów po angielsku, zebrałam w moim kursie Business English. Ale to nie wszystko, bo by pomóc Ci zanurzyć się w świecie Business English, do współpracy zaprosiłam Kim Martin, native speakerkę z USA i Business English Coach, to jej głos usłyszysz w materiałach audio w kursie, no i w tym podcaście, która szkoliła międzynarodowe zespoły w największych korporacjach jak Volkswagen czy Siemens za granicą. Szczerze? Gdybym miała ten kurs na starcie swojej przygody z biznesowym angielskim, nie stresowałabym się tak wszystkim, tak bardzo i nie wątpiła wtedy w swój angielski, bo okazuje się, że Business English to w dużej mierze po prostu nowe słownictwo. Jest tego co prawda sporo, ale da się tego nauczyć i swobodnie z niego korzystać. I mówię to ze swojego doświadczenia. Link do mojego ulubionego kursu w mojej ofercie znajdziesz w opisie odcinka. I stay tuned for more practical business English phrases in our next episodes. Bye!